Cześć, witam Was Energik tą wieczorową porą i dzisiaj mam dla Was recenzję, którą obiecałem, The Order 1886 na PlayStation 4. Słuchajcie, sporo kontrowersji z tą grą się urodziło. Jedni zarzucali, że gra krótka, inni, że liniowa, jeszcze inni, że gra w ogóle zrobiona, to jest ciekawe, w jakiejś recenzji, ponieważ przeglądałem na Metacritics, co tam też ludzie o niej pisali, że gra zrobiona bez żadnego pomysłu. Za tytuł odpowiedzialne jest studio Ready at Dawn, które ma na swoim koncie parę dobrych gier, m.in. dwie części God of War na PSP, które były bardzo dobrymi grami, które właściwie były tak dobre, że one się pokazały na PlayStation 3. Także studio, a m.in. też jeszcze Okami, chyba na Wii remake było robione przez tą firmę, także ta firma ma jakieś pojęcie o tym, co robi i z pierwszych zwiastunów przy premierze PlayStation 4 chyba, czy rok później, gra zapowiadała się całkiem fajnie. Ja muszę przyznać, powiem Wam szczerze, że bawiłem się przy tej grze bardzo fajnie. Tytuł jest totalnie liniowy, do tego zaraz opowiem. W grze wcielamy się w Graysona, zwanego jako Sir Galahad i tutaj te imiona, przydomki naszych postaci są związane z legendą króla Artura i rycerzami Okrągłego Stołu, także mamy właściwie taki zakon rycerzy Okrągłego Stołu, którzy walczą z siłami nadprzyrodzonymi, że tak powiem. Takie trochę archiwum X. Całość dzieje się w wiktoriańskiej Anglii, jednakże jest to taki klimat mocno steampunkowy, także jest to alternatywna rzeczywistość wiktoriańskiego Londynu, także mamy tutaj i maszyny latające, i mamy maszyny na parę. No naprawdę dużo tych, trzeba przyznać, że autorzy włożyli mnóstwo pracy i serca, żeby odwzorować ten cały Londyn z tamtych wymyślonych właściwie lat. No i dodatkowo zrobić to na tyle dobrze, żeby gracze uwierzyli w ten świat, że jest on prawdziwy, i to się zdecydowanie udało. Dodatkowo do pomocy mamy Nikola'a Teslę, który wymyśla różne wynalazki i muszę przyznać, że dla fanów takiego klimatu steampunka The Order jest grą, która mogłaby być encyklopedią steampunka. Tam każda ta broń, większość tych wynalazków możemy spokojnie sobie obejrzeć. Naprawdę muszę przyznać, że włożono w to masę, słuchajcie, pracy, aby uwiarygodnić to, ten świat przedstawiony w grze. Tytuł jest typową strzelaninką. Strzelaniną. Raczej nie mogę tutaj wybrać innego słowa opisującego tą grę. Gdy grałem, miałem wrażenie, że jest to po prostu Gears of War osadzony w klimacie steampunkowym. Dodatkowo gra jest wzbogacona masą przerywników filmowych. I tutaj też zarzucano, że właściwie gra jest bardzo krótka, no bo faktycznie jakieś 30% czasu spędzonego z grą spędzamy na oglądaniu przerywników filmowych. Nie są to filmy pokroju cutscenek z Metal Gear Solid 4, ale widać, że autorzy bardzo starannie przygotowali scenariusz i te cutscenki mają nas po prostu wprowadzać w świat gry. Szkoda, że zazwyczaj w tych cutscenkach postacie po prostu mówią między sobą, także nie są one aż jakieś tak super ekstra ekscytujące. Ale niemniej jednak widać, że jest to starannie wyreżyserowany spektakl, który wprowadza nas w świat, oczywiście zapoznaje z bohaterami i całą tą oczywiście otoczką fabularną, i to muszę przyznać, że zdecydowanie mi się bardzo podobało. Jako wielki fan Metal Gear Solid, dla mnie nie ma problemu, kiedy gram 15 minut i oglądam 45 minut cutscenek, jestem już do tego przyzwyczajony. Tutaj oczywiście ta waga pomiędzy tymi elementami jest oczywiście troszkę inna i tych cutscenek jest troszkę mniej oczywiście niż w Metal Gear Solid, ale są one na tyle ciekawe, że po prostu wciągają, i fabuła może nie jest jakoś super odkrywcza i nie stanowi jakiegoś takiego przełomu jak na przykład, nie wiem, BioShock, ale zdecydowanie jest ok i grało mi się w to całkiem nieźle. Tak jak powiedziałem, gra jest typową strzelaniną. Nasz bohater Sir Galahad
ma do dyspozycji parę wymyślnych broni, które tak naprawdę między sobą się tak aż bardzo nie różnią, ale mamy na przykład karabin strzelający termitem. Termitem? Dobrze mówię? Termite. Nie wiem, czy to jest, jak to jest po polsku. Termite. Termit? Chyba termit, nieważne. Oczywiście mamy różnego rodzaju shotguny, broń, która nie występowała w ówczesnych czasach, ale oczywiście dzięki temu klimatowi steampunku no to wszystko ze sobą jakby współgra. I muszę przyznać, że świat przedstawiony w grze jest bardzo spójny i autorzy mnóstwo pracy włożyli w to, aby ten świat przedstawiony był no, przez nas oczywiście akceptowany. Bardzo mi się podoba, tak jak mówiłem kiedyś przy filmie o realizmie w grach, bardzo sobie cenię przywiązanie do detali. Tutaj ta gra ma ogromną ilość przeróżnych, słuchajcie, detali. Począwszy od znajdziek, które są tam jakieś gazety stare, jakieś obiekty, które możemy oglądać, skończywszy na takich niuansach, kiedy ze sterowca zostaje zrzucony impuls elektromagnetyczny i Galahad i reszta drużyny wyłączają komunikatory, oczywiście też takie steampunkowe komunikatory, z którymi się porozumiewają, ponieważ wiedzą, że za chwilę ten impuls elektromagnetyczny wyłączy wszystko, co jest na prąd. Oczywiście tutaj te wszystkie wynalazki na prąd zostały stworzone przez Nikola Tesla. I muszę przyznać, że to takie niuanse, które łapałem się na tym, że po prostu no, że ten świat przedstawiony jest w taki sposób dość realistyczny. Na temat długości gry, no tutaj niestety mam sporo uwag. Tak jak mówiłem, 30% spędzicie na oglądaniu cutscenek. Gra jest krótka, nie da się ukryć, że gra jest krótka. Najbardziej zdziwiło mnie, że niektóre chaptery, ponieważ gra jest podzielona na tak zwane chaptery. Niektóre chaptery, słuchajcie, to po prostu jedna cutscenka, czyli na przykład chapter, nie wiem, 13 to jest cutscenka, która trwa 3 minuty i już się zaczyna chapter 14, także no tutaj byłem mocno zdziwiony, że tak to jakoś postanowiono to rozwiązać. No i słuchajcie, najciekawsza sprawa, rzecz absolutnie kuriozalna. Grałem na najwyższym poziomie trudności z 3 dostępnych, czyli na hard i słuchajcie, nie zginąłem ani razu. Poważnie, nie zginąłem ani razu na najwyższym stopniu trudności. Początkowo nawet na to nie zwróciłem uwagi. Dopiero jak zacząłem przeglądać gameplay, jakoś mnie tak trafiło, że ja w sumie nie widziałem, jak tutaj bohater ginie. I nie zginąłem. Nie zginąłem, słuchajcie, ani razu. Było to coś niesamowicie dziwnego. Gra po prostu jest w pewien sposób aż tak prosta, że bardzo ciężko zginąć, tak? Jeżeli gra się ostrożnie, jeżeli grałeś w Gears of War, to masz mniej więcej pojęcie, jak tam przebieg rozgrywki powinien być prowadzony, żeby nie ginąć, tak? W każdym razie, słuchajcie, ani razu nie zginąłem i byłem naprawdę mocno zszokowany całą tą sytuacją, że autorzy przedstawili nam dość prostą rozgrywkę. Nie mogę powiedzieć, że schematyczną, bo to strzelaniki jako gatunek jest dosyć schematyczny, ale tutaj mamy troszkę urozmaicenia, to będziemy działać po cichu, są misje typu stealth, jest bardzo dużo scenek quick time events, czyli odpowiednie naciskanie w odpowiednich momentach guziorów. No, muszę przyznać, że tutaj tych elementów starano się jakoś wpleść dużo, żebyśmy nie byli znużeni rozgrywką, bo rozgrywka jest pomimo że jest krótka, jest zdecydowanie bardzo intensywna, dająca masę fanu no, ze strzelania. No powiedzmy sobie szczerze, to nie jest Gears of War, gdzie mamy obwieszonych habanów, tak, z karabinami, które mają piły mechaniczne. Tutaj wszystko jest bardziej tak wyważone, troszkę takie grając w tą grę miałem wrażenie, że wszystko jest takie bardziej dostojne, wyniosłe, jak to w wiktoriańskiej Anglii. Myślę, że to jest takie tak mi się kojarzy, tak? Taka właśnie wiktoriańska Anglia właśnie z taką wyniosłością i goście po prostu z PKS-ami lepszymi niż moje, wąsiskami i taki właśnie jest ten główny bohater Grayson, taki typowy Angol z wiktoriańskiej Anglii. Tak jak mówiłem, no gra jest dosyć krótka, zdecydowanie za krótka, ale to też trzeba przyznać, że tego typu gry intensywne, strzelaniny są dosyć krótkie i chociażby Call of Duty, nawet ten Gears of War, który wcale taki długi nie był,
Na przykład trójka Gears of War wcale taka jakoś specjalnie długa nie była, ale muszę przyznać, że bawiłem się nieźle i podobało mi się. No, na osobną uwagę zasługuje oprawa graficzna, jest to w mojej ocenie druga gra na PlayStation 4, która zasługuje na miano Next Gena. Pierwsza to według mnie Infamous Second Son, ale The Order ma o wiele lepszą oprawę graficzną. Do tej pory uważałem za najlepiej zrobione postacie w grach postacie z Rise, Son of the Rome. Natomiast muszę przyznać, że The Order dorównuje tym postaciom albo nawet je przewyższa. Postacie są zrobione po prostu obłędnie, szczególnie w cutscenkach, gdzie widzimy mimikę twarzy tych postaci. Jest to niesamowite. Coś niesamowitego to trzeba samemu zobaczyć albo zobaczyć na filmach, na gameplayach. Naprawdę widać, że ilość włożonej pracy w tworzenie bohaterów to już była po prostu masakra. Warto zwrócić uwagę nawet na postacie, które jak się poruszają, jak poły płaszcza im falują na wietrze. To wszystko zostało oddane, słuchajcie, naprawdę w ogromnej ilości detali, przeróżnych smaczków, które znajdujemy. Na przykład odwiedzamy laboratorium Nikola Tesli i tam możemy pooglądać wszystko w tym laboratorium, co się znajduje, te wszystkie maszyny. Naprawdę tych takich detali jest tutaj cała masa i na pewno sprawiają one, że ten odbiór gry jest oczywiście lepszy, przyszedł Pepper. Niemniej jednak no, nie da się tym wszystkim, tym całą oprawą zakamuflować tego, że gra jest krótka i ma bardzo małe, nie wiem jak to replayability, czyli bardzo małą chęć powtórzenia tej przygody. Pewnie za jakiś czas zagram jeszcze raz, bo czemu nie? Natomiast w momencie, kiedy się nią kończy, tak naprawdę nie ma sensu grania drugi raz. Oczywiście można przejść jeszcze raz i poszukać znajdziek, jeżeli ktoś ma na to ochotę, ale to za mało, tak? Nawet powiem szczerze, że tak przeglądając, włączając grę, też miałem wrażenie, że troszkę mało jest zawartości. Myślałem, że w ekstrasach to będą jakieś modele postaci albo coś takiego, albo chociaż jakieś filmy z produkcji. Zawsze to lubię oglądać, zawsze mnie to ciekawi. Natomiast tutaj nic nie ma, jest tylko sama sucha gra. Troszkę wydaje mi się, że autorzy mogli troszkę dopakować tą płytę różnymi materiałami z produkcji, bo myślę, że to było by dosyć ciekawe. Tak jak mówiłem, no sama gra, klimat całej gry, taki steampunkowy, nie każdemu podpasuje. Niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią. Nie chodzi mi tu o fabułę, ale o sam klimat steampunkowy, tak? Tych maszyn. Nie, tak jak mówiłem, no nie każdy to lubi, tak? Mi to akurat zdecydowanie bardzo podpasowało i grało mi się w to naprawdę fajnie. Strzelanie jest dopracowane, grafika jest dopracowana. To co mam jeszcze, pewne wady, które chciałbym wytknąć. Pierwsze co mi się nie podobało, skoro gra dzieje się w wiktoriańskiej Anglii, wypadałoby troszkę więcej tej Anglii zwiedzić. Zwiedzamy jakieś zaułki, oczywiście kanały, no bo jak to kanały, pokład sterowca, jakieś zamki, ale chciałbym zwiedzić takie troszkę bardziej znane, takie rzeczy, które z Anglią mi się bardziej kojarzą, nie wiem, tam pałac, nie wiem jak Buckingham, czy tam coś, Big Bena, czy coś takiego. Więcej tych elementów takich bardziej, które kojarzą mi się z Anglią, ale to oczywiście jest tylko moje podejście, bo ogólnie nigdy nie byłem w Wielkiej Brytanii, także dla kogoś pewnie kto w Wielkiej Brytanii mieszka albo żyje, to te elementy jakoś inaczej się rozkładają, no ale ja bym chciał ogólnie te rzeczy zobaczyć, tak. Warto zwrócić uwagę, że w grze też wpleciono parę postaci historycznych, które tutaj oczywiście w związku z tym, że jest to alternatywna historia, pełnią troszkę inne, znaczy może funkcje pełnią te same, ale troszkę inną rolę odgrywają w całej historii. No i druga rzecz, którą też uznaję za wadę i która też do końca mi się nie podobała, to, że pomimo, że oprawa graficzna jest naprawdę super, muszę przyznać, że świetnie wygląda, to ponieważ dzieje się to w Londynie, wszystko jest takie burę, szare, smutne, depresyjne. To trochę tak jak
Właściwie no to jest chyba też taki coś, jak pomyślicie o Anglii, z czym Wam się kojarzy, na przykład jak wygląda Anglia, to też się kojarzy, ona jest taka bura, deszczowa, smutna i taka jest ta gra. Chciałbym, żeby tu było trochę więcej kolorów, trochę więcej życia, a gra czasami sprawia wrażenie praktycznie, że jest monochromatyczna, jest tak wyprana z kolorów. I to też nie do końca mi to, muszę przyznać, podeszło. Pamiętam, że pierwszy raz zrobiono taki manewr w pierwszym Gears of War, gdzie też właśnie wyprano to wszystko z kolorów, ale już potem w kolejnych częściach coraz więcej tych kolorów dodawano i w trzeciej części już gra wyglądała naprawdę ślicznie. Natomiast no, mam nadzieję, że tutaj już druga część, o ile powstanie, będzie wyglądała oczywiście ładniej niż ta część pierwsza. No słuchajcie, zdecydowanie jest też to gra, jeżeli chcecie pokazać znajomym bądź pochwalić się next-genową grafiką, no to jest zdecydowanie gra, która ten element potrafi spełnić, ale tak jak mówiłem, no gry w samej tej grze za dużo nie ma. Słuchajcie, bawiłem się świetnie, ale teraz końcowy werdykt nie jest prosty. Dlatego powiem tak, bawiłem się dobrze, gra jest świetna, ale za cenę wersji premierowej bym tej gry nie kupił. Myślę, że cena powinna być albo o 50% niższa, no albo jakieś powiedzmy 100 zł niższa. Wtedy można się zastanowić. Dla wszystkich, którzy są ciekawi tytułu, to już pewnie tą grę macie. Dla tych, którzy się jeszcze wahają, poczekajcie aż ceny spadną, bo wierzcie mi, że za tą cenę gra pozostawia spory niedosyt. Spory niedosyt pod kątem długości gry i no takiego powrotu do tej gry jeszcze raz, tak? Czyli w jakimś celu, żeby zagrać jeszcze raz. No tego tutaj oczywiście nie znajdziecie, także no musicie tutaj się nad tym zastanowić. Aha, no nie wspomniałem jeszcze o liniowości gry. Gra jest totalnie, słuchajcie, liniowa, totalnie liniowa. Mnie osobiście to nie przeszkadza. Lubię gry liniowe. Ostatnio jestem strasznie zmęczony sandboxami. Niedługo będzie odcinek o grach na poważnie, o sandboxach i dlaczego mnie te sandboxy męczą. Natomiast powiem szczerze, że od czasu do czasu dla mnie granie w taką grę liniową to jest po prostu taka świeżość, że tak powiem, po tych wszystkich sandboxach, które strasznie mnie męczą. Uruchomienie ostatnio grałem w Remember Me, gra totalnie liniowa, ale tak mi się podobała, ponieważ liniowość rozgrywki, tutaj już wejdę troszkę w odcinek o grach na poważnie, liniowość rozgrywki umożliwia twórcom perfekcyjne prowadzenie scenariusza. Nic nas nie rozprasza jak w sandboxach, nie, że miliard misji pobocznych i właściwie w sumie zapominasz, co ty tu robisz i jaki jest twój główny cel. Natomiast tutaj cały czas cel mamy przed oczami i idziemy co prawda po nitce wytyczonej przez twórców, ale jest to nitka utkana doskonałymi po drodze cutscenkami, świetnymi skryptami, masą strzelania i ciekawą dosyć przygodą. No ale tak jak mówię, gra jest totalnie liniowa, także pod tym kątem tutaj nie ma o czym mówić, ale tak jak mówię, mnie to oczywiście osobiście nie przeszkadzało. No, powiedziałem jaka ocena, co o tym sądzę, czy polecam, czy nie polecam. No i chyba to wszystko. No, co mogę powiedzieć jeszcze? Mam nadzieję, że druga część będzie bardziej dopracowana i mam nadzieję, że to nie będzie sandbox i nadal to będzie ta gra taka liniowa, bo muszę przyznać, że te liniowe gry mają to do siebie, że można wciągnąć się w fabułę bez żadnych jakichś pobocznych odskoczni, które nas w jakiś sposób dezorientują i gubimy cel. No ale właśnie taki jest The Order. Krótki, intensywny, piękny graficznie i za drogi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. La 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 la